Bioróżnorodność morska w ogromnym stopniu zależy od skali. Możemy wykonać 3 kroki w stronę morza, zmieniając skalę zarówno organizmów, jak i odległości, którą pokonujemy. Ten pierwszy krok to krok na plażę. Weźmiemy garść piasku. W tej garści piasku, którą przesącza fala morska, na takiej bałtyckiej plaży, która jest bardzo uboga, można znaleźć kilkadziesiąt gatunków mikroorganizmów oraz tak zwanej meiofauny, czyli organizmów, które żyją pomiędzy ziarnami piasku. Jest ich tutaj wiele tysięcy w takiej garści, od drobnych nicieni przez niesporczaki, gastrotrycha, kinoryncha i długi szereg jeszcze innych mało znanych zwierząt. Większość z tych, które występują na Bałtyku, z tych małych gatunków znajdujemy w takiej garstce plaży, w takiej garstce piasku z plaży. Robimy drugi krok w stronę morza i robimy drugi krok w stronę skali, wielkości i różnorodności bałtyckiej. Tutaj mamy makroorganizmy, tak zwaną makrofaunę, martwe muszelki, małży i ślimaków wyrzucone przez morze. Ich różnorodność jest mniejsza niż tej drobnej fauny żyjącej w piasku. Na całym Bałtyku występuje około 500 gatunków makroorganizmów i większość z nich jesteśmy w stanie znaleźć w czasie takiego jednokilometrowego spaceru wzdłuż plaży bałtyckiej, tak jak tutaj między Sopotem i Gdynią. Do zrozumienia różnorodności biologicznej w skali mikro wystarczyła nam garść piasku. Do zrozumienia tej skali makrofauny, małży, ślimaków i skorupiaków wystarczy nam kilometrowy spacer wzdłuż plaży, ale żeby zrozumieć różnorodność bałtycką w skali megafauny, czyli ptaków, ssaków morskich czy ryb, potrzebujemy już rzeczywiście całego Bałtyku. Tu nie możemy się zatrzymać na samym brzegu. Nasze zrozumienie bioróżnorodności zależy od tego, jaką skalą się zajmujemy. I chodzi tu zarówno o skalę wielkości organizmu, jak i o skalę obszaru, przestrzeni, który obserwujemy. Wyniki będą zupełnie różne, dlatego nie możemy się zatrzymać na jednym kroku. Musimy zrobić te 3 kroki w morze, żeby zrozumieć, w jaki sposób bioróżnorodność występuje w tym środowisku.